Hej, z tej strony Necji, a dzisiaj będziemy zajmować się najnowszą animacją Zachód Słońca, pokazującą przeszłość Mawuiki sprzed 500 lat. Jest w nim parę dosyć ciekawych nawiązań i sekretów, o których chciałbym wam teraz opowiedzieć. Też przy okazji, wesołych świąt! Planuję, by ten film pojawił się w Wigilię. Mam nadzieję, że tak się stało. A jeszcze w środę wychodzi Fuge, a tuż po niej Mawuika i Citlali, więc będę miał dosyć dużo filmów do zrobienia. Kto w choju pomyślał, że wypuszczenie tej dwójki razem to dobry pomysł? Dobra, nie będę niepotrzebnie przedłużać początku, żeby też zmniejszyć sobie ilość montażu. Przejdźmy do animacji. Całość rozpoczyna się w tawernie, gdzie mieszkańcy Natlanu świętują zwycięstwo w bitwie przeciwko Abyssowi. Wśród osób, które tam się zgromadziły, znajdują się Sunjata, Tupac, Wanjiru i Menilek. 4 z 7 bohaterów, którzy razem z Pyro Archon stawili czoła Abyssowi podczas kataklizmu 500 lat temu. Od nich dowiadujemy się, że w poprzedzającej wszystko bitwie zginęli Sanhedrin Compore i Burkina. Łączy się to z informacjami, które dostaliśmy w evencie Iktomi Spirit Seeking Scrolls, gdzie dowiedzieliśmy się o bitwie w Mare Jivari 500 lat temu, podczas której zginęła wspomniana dwójka wraz z Tenoczem, ich liderem, który zebrał wszystkich do walki. Samo Mare Jivari miało zostać tak nazywane właśnie po tym wydarzeniu. Prochy wojowników i potworów mają przykrywać tam ziemię, a czasem można usłyszeć wychodzące z tamtego miejsca okrzyki. Około 20 bądź 30 lat od aktualnych wydarzeń, nad tym miejscem miało pojawić się tajemnicze stworzenie, będące wielkości łańcuchów górskich, po czym w niewyjaśnionych okolicznościach Mare Jivari zniknęło z powierzchni ziemi i nikt nie wie, gdzie ono aktualnie jest. O śmierci Burkiny dowiedzieliśmy się też ze story questu Kinicza. Został on zabity przez swojego partnera, Kongamato, gdy ten wpadł w szał spowodowany przez Abyss, jednak tuż przed śmiercią przekazał mu swoją moc. Wracając do samej rozmowy między bohaterami w tawernie, podnieśli oni toast za poległy Sanhadża i Burkinę, za Mawuikę, która postanowiła poświęcić ją, by wrócić za 500 lat, i za ich samych, którym przeznaczone jest polec w walce kolejnego dnia. Następnie możemy zobaczyć, że tawerna ta znajdowała się wtedy w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się posterunek patrolowy i gdzie po Archon Questie z wersji 5.1 możemy znaleźć ołtarz upamiętniający zmarłych w wojnie z Abyssem. Widzimy też Stadion Świętego Płomienia sprzed 500 lat i porównując go z jego aktualnym wyglądem, nie był on aż tak skupiony na celach komercyjnych, jak jest teraz. Sam Święty Płomień wydaje się mieć natomiast w sobie mniej floristonu niż aktualnie. Przechodząc do kolejnej sceny, możemy w niej zobaczyć Mawuikę, oglądającą zachód słońca i wspominającą dzień, gdy została Pyro Archonem. Przy okazji zaprezentowany nam został jej dawny strój i muszę powiedzieć, wygląda o wiele lepiej niż aktualny. W dniu, gdy objęła urząd Pyro Archona, spotkała się ze swoją siostrą, Hinę, która przyszła do niej razem z ich Saurianem i bała się na nią spojrzeć, by przypadkowo nie zepsuć sobie wzroku od jej blasku. Widzimy też, jak wyglądała oryginalna korona Pyro Archona. Przy okazji włosy Mawuiki w dniu objęcia przez nią urzędu w porównaniu z czasem kataklizmu są o wiele jaśniejsze. Patrząc na to, że w grze Mawuika wydaje się jej mieć jeszcze o wiele ciemniejsze, można stwierdzić, że albo jej włosy zmieniają się wraz z efektem wody świętego płomienia, albo to jest jej sposób siwienia. I tak wiem, że Mawuika może zmienić swoje włosy w dosłowny ogień, jednak tutaj jest to coś zupełnie innego. W kolejnej scenie grupa bohaterów razem z Mawuiką udali się do miejsca przyjętego przez Abyss, by stoczyć tam swoją ostatnią walkę. Miejsce to nie wydaje się być Mare Jivari, a przynajmniej nie przypomina tego, co mogliśmy zobaczyć na mapie. W trakcie walki możemy zauważyć, że wyżyn bohaterów sprzed 500 lat odpowiada wyżyn ich aktualnych odpowiedników, a przynajmniej tak jest wśród ich piątki. Nie jesteśmy pewni, jak wygląda kwestia Sanhadża i Oloruna, jednak nie wydaje mi się, by byli oni wyjątkiem. Przy okazji Tupac pierwszy Hydro Claymore. Albo Hydromłot? Możemy też zobaczyć, jaką formę przyjął w walce Abyss, ogromnego smoka z czerwonymi oczami. Nie może być to Abyss mimikujący Ciuchkoatla, czym prawdopodobnie jest smok będący nowym Klibosem w 5.3. Jednak nie możemy być też do końca pewni, czym dokładnie to Abyssowe stworzenie jest. Może być ono połączone ze wspomnianym wcześniej tajemniczym stworzeniem, które 20 bądź 30 lat temu miało pojawić się na Mare Jivari. Jednak nie ma na to wystarczająco dużo dowodów. Następna scena pokazuje nam Tupaca, niosącego Mawuikę na tron na Stadionie Świętego Płomienia. Dowiadujemy się od niego, że wszyscy pozostali zginęli, jednak Menilekowi udało się resztkami sił udusić potwora Abyssu. Gdy Mawuika usiadła na tronie, zaczęła przekazywać swoją moc Świętemu Płomieniowi, a Tupac zmarł, stojąc przed nią. Po tym rozpoczął się okres samotności Mawuiki, gdzie przez 500 lat musiała panować nad swoją świadomością i nie poddać się, co, jak możemy zobaczyć, było dla niej ciężkie. Jest też ona teraz ubrana już w strój znany nam z gry. Istnieje tu duża paralela do tego, przez co przyszła Furina przez 500 lat oszukując wszystkich wokół siebie i udając Boga, by móc uratować swoją nację.
Podobnie jak wtedy w Archon Questie kolejne sceny oznaczały dni, które Furina musiała przetrwać, tak tutaj wzdłuż drogi zobaczyć można tablice, które pokazują nam, jak długo Mawujka już odbywała swoją podróż goniąc zachód słońca. Ukazane nam numery to kolejno 66, 231, 277, 301, 347 i na samym końcu 499. Będąc pogrążona w bólu samotności, Mawujka w pewnym momencie zapomina, po co to wszystko robi, a gdy objawia się przed nią obraz jej siostry, ta jej nie pamięta. W wspomnieniu Hine udaje się jednak postawić Mawujkę z powrotem na nogi, jeśli można to tak określić, przez co ta kontynuuje swój bój. Przy okazji, czy to tylko ja, czy to w jaki sposób Mawujka została tutaj przedstawiona, bardzo przypomina Himeko z animacji Final Lesson Honkeia 3. Czyżby w ten sposób Hoyo zakończyło debatę nad tym, czy Mawujka jest izotopem Himeko? Plus też zwracając uwagę na to, jak blisko Mawujka była poddaniu się po 499 latach, można uznać, że Furina jednak ma większą siłę woli. Sam koniec animacji ukazuje grupę współczesnych bohaterów Natlanu plus Travelera i Paimon oraz jest zapowiedzią tego, co wydarzy się w Archon Questie wersji 5.3. Wojna z Abyssem zakończy się. Oprócz samej animacji, jej opis wydaje się być doskonałym streszczeniem tego, co zobaczyliśmy. Czas leci prosto jak strzała, kręcąc się jak droga bez końca. Nikt nie mógłby zrozumieć samotności w podróży przez czas, lub jak on sam może zbyć wspomnienia o samym jego celu. Jednak jeśli wola nigdy nie została złamana, a nogi nie zaczęły się chwiać, na samym końcu podróży odkryją ponownie to, przez co na nią wyruszyli. Siostra w umyśle Mawujki nie tylko reprezentowała samą Hinę, ale i wszystkich mieszkańców Natlanu. Wszystkich, którym ona obiecała ratunek. Biorąc pod uwagę też i sposób, w jaki Mawujka przedostała się 500 lat w przyszłość, można pomyśleć, że odbyła ona niejako podróż w czasie, a nie tak jak wcześniej zakładaliśmy, Święty Ogień przeczekał te 500 lat, aż w końcu w odpowiednim czasie wypuścił ją z siebie. Jest to o tyle bardziej ciekawe, jeśli weźmie się pod uwagę teorię Mawujki o tym, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość dzieją się w tym samym momencie. A ode mnie to już na tyle. Animacja ta była naprawdę świetna i nie mogę się już doczekać wersji 5.3. Jedyny problem jest taki, że wychodzi ona 1 stycznia. Hoyo, czemu? Jeśli spodobał Ci film, to zostaw lajka i suba. Przypominam też o TikToku i Ko-fi, gdzie możecie wspierać kanał. A teraz się z Wami żegnam, pa pa.